Witam wszystkich fanów dziwnych samochodów. Dzisiaj zaczynamy pierwszy voyage La Pininfariny. La Pininfarina jest wypełniona po brzegi, podopinane pasami rzeczy, a to wszystko po to, żeby móc w trasie złożyć dach. Więc nie powiem, gdzie będziemy jechać, tylko na bieżąco będę zdawał relacje. No i co? Zobaczymy, jak Pininfarina sobie poradzi przez podróż po Europie. Dobra, pierwsze uruchomienie. Dwa. Zresetujemy sobie licznik. Na trip A się przekręciliśmy i trzymamy, żeby zresetować. Mamy 0,0. Jeszcze mała przystań na stacji paliw i ruszamy pod Frankfurt nad Odrą. Dobra, bak pełny, opony napompowane na kompresorze i co? Ruszamy najpierw pod Frankfurt nad Odrą. Ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma, kto wpadnie pod koła, ten uciec nie zdoła. Wszystko jak na konstrukcji. Potem mieli te właśnie niesamowite zwierzęta, no to ten, wiesz, to lider, który miał to grać i ciągnąć normalnej benzyny, tylko musisz ją wymieszać z odpowiednią ilością oleju specjalnego. Zrobisz taką mieszankę, wlewasz to, zakładasz, że dużo pracy, bardzo dużo pracy, prawdopodobnie teraz już za... No i dojechaliśmy do Słubnic, prawie 500 km. I co? I jutro będziemy walić do Monachium. Colt się nie zająknął. 120 prędkość przelotowa. 500 km zrobione i jeszcze jest tam 1/4 baku, powiedzmy. Także tak. Przeszliśmy sobie na frankfurcką stronę. Tu jest Odra, tam są Słubnice. I jutro ruszamy do Monachium. Dzisiaj zaczynamy dzień na mokro, ale dzisiaj tylko jedziemy, więc powinno być ok. Jest 9 rano, nie wiem czy widać. I właśnie wyruszamy jeszcze na stację paliw. I potem lecimy do Muzeum Audi, potem do Monachium. Trochę pada, ale na szczęście dzisiaj tylko jedziemy, więc nie powinno to nam robić różnicy. No i co, ruszamy na stację. Jedziemy sobie autobanem 110. Monika, jak się czujesz? Dobrze. A gdzie jedziemy, Monika? Do Monachium. Dobrze, koniec transmisji. sobie tam wchodził. Green Lantern jest 2011. No, rozmawialiśmy jeszcze że Johnny English 2, który nie jest tak dobry jak 1, ale też ma sporo fajnych momentów. Tam jest na przykład jedna z moich ulubionych scen, kiedy oni przypadkiem uruchamiają sondę, czy jakoś coś takiego, która wzywa pomocy. I oni są na terenie jakiegoś... 180 km do Monachium. Zrobiliśmy sobie przerwę. Jeszcze mamy jakieś ponad 1/4 baku. Gdzieś między połową a 1/4, więc myślę, że damy radę. 2 godziny jeszcze jazdy. Jesteśmy w Monachium. Na jednym baku dojechaliśmy, jeszcze rezerwy nie ma, ale trzeba zatankować, niestety. Jesteśmy już na kempingu w Monachium. Tam za samochodem jest namiot. I co? Może policzymy spalanie zaraz, ile wyszło. Ale przejechał dzielnie. Przeliczyłem sobie, ile nas wyszło spalanie. I dzisiaj jadąc 110 wyszło 6,2 litra na 100 km, a wczoraj jadąc po Polsce 120 na godzinę wyszło już 7,5 litra. Więc różnica jest. No i sobie tak kempingujemy z Coltem. Jesteśmy sobie na sterówce w Monachium.
i widać New Rathaus, nowy ratusz i sobie zwiedzamy. Nawet pod zameczek dojechaliśmy. Tramwajem oczywiście. Nasza kuchnia polowa już rozbita i robimy sobie jedzenie. Jesteśmy po zwiedzaniu. Jakąś godzinę nam zajęło jeszcze, żeby wrócić tramwajami i metrem. Kolejny dzień, Monachium zwiedzone. Dzisiaj kierujemy się do Neuschwanstein. Najpierw jedziemy zwiedzić BMW Welt, a potem pod Neuschwanstein. Może sobie dzisiaj w trybie cabrio pojedziemy, bo będziemy raczej jechać bocznymi drogami niż autostradami. I w sumie tyle. Jedziemy. Jesteśmy w części Plaza w BMW World. Do części auto można sobie wsiąść, do części nie, ale budynek wygląda kosmicznie. BM-eczki i miniaki. I tak to się prezentuje. No i oto my, szybcy i biedni kabinetem po Monachium. I jedziemy 30 na godzinę, z ograniczenia. I jedziemy do Neuschwanstein. Taka sytuacja. Było czuć tarcie na jednym kole, w sensie coś nas przehamowywało. I coś tu rzeczywiście się zadziało. Tu aż lakier zbąbelkował. Ten plastik też. Chyba odpuściło. Ale felga jest już do dupy. Ten lakier na niej. Także sera utopiezy. Co tu się stało? Tak wygląda tarcza. Włączmy latarkę. Tak wygląda tarcza. I teraz się już zdaje swobodnie obracać, nie? Ale musiała być temperatura, że się aż tutaj stopiło. No i srał to pies ogólnie, bo te akurat tylne szczęki były smarowane, były wymieniane tam rzeczy, żeby się nie zapiekały. I tu taka sytuacja. Także jesteśmy 20 km od celu. To już jest ostudzone. Koła się kręcą. W sensie wcześniej było tak, że dojeżdżałem do stopu, samo hamowało. Teraz już tak nie ma. Więc no jedziemy, zobaczymy. Jak widać, jesteśmy pod Neuschwanstein zamkiem. Tylko Colt stwierdził, że on chrzani takie hamowanie i zaczęło nam trzeć koło. Tej farby odeszło, bo się wszystko zagrzało. Stwierdziłem, dobra, nie staję, tylko jadę, bo jak stanę, to już się przyspawa i tyle będzie. I co? I no po czasie puścił, bo przecież starszy klocek wystarczająco, żeby odpuścił to koło, nie? Także mamy 3 hamulce z 4, ale już ogarnęliśmy mechanika. Zamówili nam
zacisk na jutro i nam wymienią za tam 400 euro. Także jest szczęście w nieszczęściu. No ale się trochę zawiodłem, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że przed wyjazdem były nowe, wszystko było, nie? Nowe tarcze i nawet prowadnice były smarowane, nie? Także tak. Życie z gruzami. Jest kolejny dzień, godzina 9 ileś, maszyna została oddana do serwisu. No i my sobie idziemy do lokalnego miasteczka zobaczyć wodospady, bo co będziemy robić? Koszt to jakieś tam 300 ileś euro, jeszcze dam update jak już odbierzemy rumpla. Siedzimy sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu dla gości. O, Colt jedzie. Akurat przejechał. Testują go. Czy oni... Myślałem, że dach zużyli. Nieważne. No, sprawdzają. Ale że mają takie klimatyzowane miejsce dla gości, to jest niezłe. I co? I czekamy sobie. Jakieś tam prawie 800 euro nas to wyjdzie. Ale no co zrobić? Co zrobić? I tak się oto prezentuje rachunek za Colta. 760 euro. Tu jest co wymienili. Zacisk. 2 sztuki czegoś tam. Ale mi to wygląda, że wymienili tarczę, bo ona miała ran rdzewiała, to jest nówka. Chyba też klocki są nowe. Bo mówili, że bardzo się starła i przez to trzeba wymienić też tarcze całe. To jest w ogóle nowy zacisk srebrny. Także tak, 760 euro. Ale udało się, jeden dzień. Także nie jest tanio, ale jest. No i dotarliśmy. Dotarliśmy do zamku Neuschwanstein. Mimo tego, że Colt trochę stwierdził, że on to nie robi, to cel osiągnięty. To jest taka rampa widokowa, ale ten disneyowski look to on ma chyba tylko od przodu. Także i tak go nie idzie ustrzelić z tej strony, ale zamek zacny. Wystarczy przejść trochę dalej, jest pusta, kolejka stoi, nie? Bo ludzie od razu wchodzą i zdjęcie robią. No. Wyszliśmy nawet na punkt widokowy. Jest jeszcze lepszy widok. Jest tam w dole. Po 2 dniach w Fussen i przy zamku Neuschwanstein jedziemy atakować przełęcz Stelvio od strony szwajcarskiej. Z tego co wiem, co czytałem wczoraj, to ten odcinek, który będzie nas wiódł przez Szwajcarię, nie jest drogą płatną, więc nie musimy kupować winiety. A skąd to wiem? Bo znalazłem mapkę płatnych tras, więc powinno się udać. I co? I czekamy na Monikę i ruszamy. Jesteśmy we Włoszech i zaczynają się pierwsze spojrzenia na ośnieżone Alpy. Dobrze. Przekroczyliśmy granicę Szwajcarii. Nasz ostatni przystanek. I kierujemy się na Stelvio. La Pininfarina czekała na ten moment całe życie. I tak oto zaczynamy naszą podróż na Passo della Stelvio.
Wraz z kolejnym zakrętem w lewo Skręć w lewo. rozpoczyna się nasza przejażdżka przez górę. Chyba nie mogłeś poczekać, co? Ależ samochód. Jak wrażenia? Trzeba być skupionym. Chyba tak.
Jest Colt na Stelvio. Jest Colt na Stelvio. Jest Colt na Stelvio. Jest po prostu Colt na Stelvio. Colt na Stelvio jest. Colt na Stelvio jest. Colt na Stelvio. A tu jesteś. Dotarliśmy na Stelvio. Od drugiej strony. Także tak to wygląda. Tam jeszcze się śnieg utrzymuje. A my przyjechaliśmy z tamtej strony. Tak pokropuje, ale w sumie. Przecież tam jest jeszcze parking, to możemy stanąć. Mateusz, jak prawdziwy youtuber, robi zdjęcie swojego samochodu. Stelvio i Colt. Niestety pada, ale trudno. Ostatnie spojrzenie na Stelvio, bo niestety zaczęło padać, ale jest Stelvio w dole. Jest sama przełęcz, chmury ją zachodzą i jest gwiazda wieczoru, czyli Le Mitsubishi La Pininfarina. Co? Udało się. Zjeżdżamy. Zjeżdżamy. Tak. Jest tak. 2 zakręty niżej. Tam po prostu ze środka nagrywa, jak to wygląda. Oj, oj, oj. Jezu, kurwa, Chryste. Właśnie minęliśmy autobus. Właśnie na centymetry minęliśmy autobus. Brać wszystko i się wychylać. Możesz mnie nawet ponagrywać, jak do zakrętu się podchodzi. Dobrze. Jak podchodzić do zakrętów na Stelvio? Akurat ten jest po zewnętrznej stronie. Zdamy radę. Ale poczekajmy, aż będzie w drugą. To będzie ciekawiej. Zbliżamy się do zakrętu. Zwalniamy. Bierzemy zamach. I cały czas wyglądamy.
wiem teraz. Nie ma kariery bez T4. No, podjazd od tej strony. Bo chcę nagrać twoje odczucia po Stelvio. Odczucia, Tak. moje odczucia są takie, że niesamowite, ale nie ma co tam zasuwać, tylko po prostu sobie przejechać spokojnie. Tyle. Choć te słowa nie oddadzą tego. Dobrze. Ale jestem z Lapinfariny dumny. Że Lapinfarina dała radę. Tak. Warto było wydać te 800 euro, prawie 800. No. Ok. Kończ pan. Jedziemy teraz włoskim autobanem. Do celu mamy jakieś 2 godziny. No i pośród gór jedziemy. Dalej jedziemy. I jeszcze mamy godzinę do celu. A tak jedziemy już parę godzin i w kółko góry, góry, góry. W każdej stronie. Dobrze. Niby jeszcze 10 minut mamy. Wygląda to ładnie. Nie nagrywałem wczoraj, bo już było zmęczenie. Dojechaliśmy na kemping jakoś o 19:00 i dobrze, że znaleźliśmy w ogóle miejsce, gdzie spać. Ale co, dzisiaj kolejne passo. Nie wiem dlaczego tak. Passo de Role, coś takiego. Passo Role. Trzeba się wspiąć 30 km. Przebieg wygląda następująco. I co? I będziemy sobie oglądać górki. Drogą Chrystusa Myślącego będziemy jechać, coś takiego. Także czekamy na panią Monikę i będziemy ruszać.
Wjechaliśmy na przełęcz Passo Rollo. Powiedzmy, że znaleźliśmy miejsce i idziemy. Także jesteśmy na Passo Rollo i my idziemy na jeszcze inny szlak. Szlak Chrystusa Myślącego, czy coś w ten deseń. Jesteśmy na Monte Castellazzo. 2333 metry nad poziomem morza. Krowy od razu słychać. No i szlakiem Chrystusa Myślącego wdrapaliśmy się na górę. 2333 metry. Bardzo ładnie. A Colt stoi gdzieś tam. A więc z cyklu posiadaczy gruzu trzeba było wymienić płyn do kierunkowskazów, bo był już, był i się okazuje, proszę Państwa, że lampy są w Polsce robione patriotycznie. Na linach stalowych most. Każdy krok czuć. No, widoków sobie to jakiś nie wiadomo jakich nie ma, nie? Ale nie trzeba chociaż w dół schodzić do rzeki. Jezus. No wiem. I jak w Shreku teraz. Czy nie? Co? No, jak on tym mostem bujał. Ale tu i tak się buja. Chodzą ludzie po linie też. Ale też jest tam szlak na dół. Wspinaczkowy. Z asekuracją. Są wbite pręty. Kolejny dzień podróży. Tak się prezentuje przebieg. Dzisiaj ruszamy do Caorle. Jakieś 2 godziny jazdy. I w sumie tyle. Dzisiaj bez żadnych ekstremalnych wyzwań. Wczoraj po jakichś dróżkach górskich pojeździliśmy, ale Colt to przeżył. Także żegnamy Alpy i jedziemy do Caorle na plażę, wygrzeć do OP. Mamy tunel wydrążony w skale. Niewiele widać, ale po prostu są skały dookoła nas. Tutaj będzie chwilę światła. Tu jest akurat betonowe. Ale tutaj wyjeżdżamy i są znowu skały. Dobrze.
Dojechaliśmy do Caorle. Jest 30 stopni. Colt dał radę. I co? Idziemy się kąpać, bo co będę stał w upale i gadał. Jak będzie zimniej, to jakieś może merytoryczne podsumowanie się zrobi. Może. O mój Boże, ciepłe morze. Można iść bez przygotowania się. Jestem na mojej małej wyspie z swoim własnym regulaminem i tak się Caorle prezentuje. Jest Sopot. Bez molo, a z nasypami i woda ciepła. Także tak. Kolejna krzywa wieża. Dzisiaj atakujemy Wenecję. Podjeżdżamy sobie Coltem do miasta ze stacją i potem jakąś regionalną kolejką do Wenecji. Także dzisiaj uruchamiamy Colta. Wczoraj byliśmy tutaj cały dzień, odpoczywaliśmy, zdążyliśmy się spalić, więc dzisiaj Wenecja. A więc jesteśmy na placu Świętego Marka. Wciąż umieramy, ale znaleźliśmy w sobie tyle siły, żeby wyjść na to słońce i nagrać coś. Jest wieża, jest plac. I Mondi di Marco Polo. Inne spojrzenie na plac Świętego Marka. Kolumny. A więc dzisiaj opuszczamy Caorle na liczniku 2057 km. Dzisiaj jedziemy na Lake Kunixe i to będzie nasz przedostatni pit stop. Jeszcze będziemy mieli jedną noc w Polsce. Także główna trasa zrobiona. Teraz już wracamy z 2 przystankami. I co? I będziemy ruszać powoli. Colt dojechał. Z awarii klima czasem hałasuje. Zaciął się jeden z tylnych hamulców i został wymieniony w Niemczech. I coś jeszcze? Chyba nie. A, lampa. Była w wodzie, lampa w wodzie, czy woda w lampie. Dobra, jedziemy zrobić checkout i ruszamy. Chyba klima się oficjalnie poddała, bo tylko świszczy i minimalną bryzę czuć. Także wracamy
z Włoch bez klimy. Przerwa na lodziury w jakiejś włoskiej miejscowości i musieliśmy jeszcze wysłać pocztówki i ruszamy dalej. Zatankowaliśmy sobie na austriackiej stacji, zjechaliśmy do miasta, bo na autostradzie chyba było 2,1, 2,2, a w mieście 1,51, nie? Także chyba najtańsza na razie nasze tankowania za granicą. Ok. Dojechaliśmy do kempingu. Jeszcze nie wiemy, czy są miejsca, bo nic nie rezerwowaliśmy, ale są górki, są. Jest rzeczka, jest. Także idziemy się zapytać o miejsce. Się wychwala swój wspaniały, cudowny młotek. Bo ty będziesz bijać. Już idę. Und das Baden im See ist grundsätzlich erlaubt, das Redenken. Dankeschön, gell? Servus, danke. No po prostu morskie oko 2. Pamiątki z Niemiec kupione, Haribosy. I jesteśmy pod sklepem. Jeszcze tutaj przy Schwangau. Czy tam, przepraszam, nie Schwangau, tylko Königse. Tak wygląda tabela sukcesu. Czyli co, najpierw byliśmy w Frankfurtem nad Odrą, potem Monachium, potem przymusowy postój w Fussen, tak? Przymusowy postój Fussen i Neuschwanstein, potem na przełęcz Stelvio pojechaliśmy, po przełęczy Stelvio w Alpy i na przełęcz Rolle. Tam spędziliśmy 2 dni chodząc po Alpach i potem pojechaliśmy na Caorle i pociągiem do Wenecji, ale była mała naklejka, to stwierdziłem, że kupię. No i Königs'a i tak to się prezentuje. Także to możemy zamknąć. Jeżeli chodzi o kilometry, to mamy przejechane tyle. Jedziemy przez Czechy, kupiliśmy winietę i tyle w sumie. Kabiolecik też. I co? Monika przyjdzie, to ruszamy. 2 dni do domu. Będziemy stawać w Polsce, w Katowicach i potem z Katowic już do domu. Dzisiaj do Katowic dojechać z południowych Niemiec, a potem do domu, do Gdańska. Stanęliśmy w Czechach na stacji, zalaliśmy za 1000 koron i jakieś 2 godziny mamy do celu jeszcze. Na razie oprócz tego, że bez klimy to się umiera, jadąc to wszystko idzie dobrze. Dojechaliśmy do Katowic. Przebieg wygląda następująco. Byliśmy sobie zjeść kebaba, bo pizzeria się okazała zamknięta. I co? I dzisiaj śpimy czymś takim. I jutro ruszamy dalej.
Jestem spocony jak świnia, bez klimy. Ale dojechaliśmy. Dzisiaj ostatni dzień podróży. Przebieg wygląda następująco. 500, chyba 19 km do zrobienia. 4,5 godziny. Więc dzisiaj powinno nie być tak źle jak wczoraj. A więc mamy pełny bak i taki przebieg. Dzisiaj robimy hypermalink Colta, zobaczymy ile spali. No i dojechaliśmy. Jesteśmy pod mieszkaniem. 3730 km praktycznie. Coltem. Lusterki, lampa, pewnie od słońca. Gorzej z hamulcami i wymianą w Niemczech. I co jeszcze? A i klima się skończyła i umieraliśmy. Ale poza tym to Colt dojechał. Wszystkie szyby całe. A nie wiem czy mówiłem, w ogóle tylnia pasażera zepsuła się 2 tygodnie przed wyjazdem, więc była szybka wymiana. Na szczęście już robiłem to wcześniej, więc miałem obcykane i udało się naprawić. No i co? Jakąś relację postaram się z tego splecić. Możemy jeszcze zobaczyć fanty. Jak to tu się prezentuje? O tak. Czyli co? Najpierw był Frankfurt nad Odrą, Monachium, potem było Fussen-Neuschwanstein, Passo Stelvio przejechaliśmy, Passo Rolle i to były też Alpy, potem Caorle, pociągiem do Wenecji i na końcu Königssee i teraz 2 dni wracania. No i co, tak się zapakowałem, że złożyliśmy dach parę razy i udało się po przełęczach bez dachu pojeździć. Do Caorle sobie pojechaliśmy bez dachu. Trochę podróż kabrioletem jest przereklamowana tak naprawdę, bo tak to ci świszczy, a jak otworzysz dach, to jeszcze masz gorąco i ci w łeb przypieka, także wokół kabina fajnie, a na podróży to no jest to jakieś, nietuzinkowe, że można sobie pojechać kabrioletem po górskich przełęczach. Dobra, ja się odpakowuję i zmontuję wam z tego jakąś relację. No i co, dzięki za oglądanie i do następnych przygód pewnie z naprawianiem felgi.